Panowie, zacznę od pytania, którego prawie nikt nie zadaje na głos. Czy zauważyliście kiedyś, jak kobieta może być otoczona dziesiątkami mężczyzn? Ciągła uwaga, komplementy, wiadomości, a mimo to nie może przestać myśleć o tym jednym mężczyźnie, który prawie się nie odzywa? Nie chodzi o jego pieniądze, nie chodzi o jego wygląd, nie chodzi nawet o to, co mówi. Chodzi o to, jak sprawia, że się czuje, a oto prawda, której większość mężczyzn nigdy do końca nie rozumie. Pamięć emocjonalna nie jest tworzona przez słowa, jest tworzona przez ciało, a dokładniej przez dotyk, ponieważ sekret wywoływania emocji, które pozostają, nie ma nic wspólnego z tym, co mówisz. Chodzi o to, jak odczuwasz swoją obecność poprzez kontakt. Witamy ponownie na kanale. Dzisiaj zagłębimy się w coś, co niewielu mężczyzn świadomie opanowuje. Rodzaje dotyku, które budzą emocje, których kobieta nigdy nie planowała czuć, ale których nie może zignorować. W tym filmie ujawnię 7 rodzajów dotyku, które mają moc tworzenia głębokiej więzi emocjonalnej, takiej, która wykracza poza logikę. Wiem, że brzmi to kontrowersyjnie. Niektórzy powiedzą, że to przesada, inni, że to niemożliwe. Ale posłuchajcie uważnie. Kobiety nie zakochują się logicznie, zakochują się emocjonalnie. A dotyk to najszybsza droga do tych emocji. Szybkie przypomnienie, zanim przejdziemy dalej. Jeśli chcesz zrozumieć kobiecą psychologię na głębszym poziomie i stać się mężczyzną, którym kobiety się czują, a nie tylko z którym rozmawiają, upewnij się, że film ci się podoba. Zasubskrybuj kanał i obejrzyj do końca, ponieważ późniejsze punkty to miejsca, w których większość mężczyzn całkowicie zawodzi. Największym błędem mężczyzn jest przekonanie, że atrakcyjność buduje się poprzez pogoń, nadmierne poświęcanie uwagi lub próby zaimponowania. To nie budzi pożądania. To wywołuje presję lub nudę. To, co naprawdę sprawia, że myśli o tobie, gdy cię nie ma, to niewidzialny ślad, jaki zostawiasz na jej ciele. Sposób, w jaki twoja dłoń muska jej dłoń. Sposób, w jaki twoja obecność przemawia bez słów. Jak jeden precyzyjny dotyk może powiedzieć więcej niż godziny rozmowy. Te dotyki nie są przypadkowe. Są celowe, subtelne i głęboko psychologiczne. Kiedy je opanujesz, ominiesz jej emocjonalne mechanizmy obronne i stworzysz połączenie, od którego jej umysł nie może łatwo uciec. Może nie być w stanie wyjaśnić, dlaczego czuje to, co czuje, ale poczuje to i poczuje to głęboko. Więc zostań ze mną, bo zaraz pokażę ci 7 rodzajów dotyku, które na zawsze zmienią sposób, w jaki kobiety na ciebie reagują. Po pierwsze, delikatny dotyk twarzy. Jest powód, dla którego twarz jest uważana za jedną z najbardziej intymnych części ciała. Pomyśl o tym. To tam odczytuje się emocje, to tam ujawnia się wrażliwość, to tam nawiązuje się połączenie. Twarz kobiety jest jednocześnie jej tarczą i najbardziej odsłoniętym punktem. Dlatego delikatny, kontrolowany dotyk w tym miejscu niesie ze sobą emocjonalną moc, której niewiele gestów może dorównać. Większość mężczyzn to bagatelizuje. Uważają, że dotykanie kobiecej twarzy jest zarezerwowane dla filmów lub tuż przed pocałunkiem. Ale prawda jest inna. Mężczyzna, który potrafi spokojnie, pewnie i delikatnie dotknąć dłonią twarzy kobiety, czy to jej policzka, linii, żuchwy czy brody, wysyła sygnał, którego nie może zignorować. Jednym ruchem komunikuje kontrolę, intymność i czułość. Psychologicznie rzecz biorąc, kobiety głęboko odczuwają dotyk. Dłoń na ramieniu wydaje się swobodna. Muśnięcie ramienia może pozostać niezauważone. Ale kiedy twoja dłoń dociera do jej twarzy, wkraczasz na terytorium, na które większość mężczyzn boi się wejść. To jej najbardziej osobista przestrzeń. A fakt, że w nią wchodzisz, naturalnie komunikuje rzadko spotykaną męską pewność siebie i autorytet. Jednocześnie miękkość dotyku wysyła kolejny sygnał. Twoja siła jest pod kontrolą. Bycie blisko ciebie jest bezpieczne. Ta równowaga, powściągliwa dominacja, połączona z wrażliwością, to właśnie to, co wyzwala głębokie reakcje emocjonalne. Kluczem jest subtelność. Nie chwytasz jej za twarz. Nie wymuszasz chwili. Wyczucie czasu jest najważniejsze. Może się śmieje, a ty delikatnie odsuwasz kosmyk włosów z jej policzka.
Może patrzy na ciebie w milczeniu, a twój kciuk przesuwa się po jej szczęce, zanim się odezwiesz. Może pochyla się bliżej, a twoja dłoń przesuwa się po jej policzku, jakbyś zapamiętywał jej rysy. W każdym przypadku czuje się zauważona, wybrana, rozpoznana. A oto najmocniejsza część. Ten dotyk omija logikę. Może kwestionować twoje słowa. Może wątpić w twoje intencje. Może racjonalizować komplementy. Ale nie może zignorować fali emocji pozostawionej przez ciepło twojej dłoni na jej twarzy. Kilka godzin później, gdy zostanie sama, to wspomnienie powróci. Odtworzy się w jej umyśle. Obudzi doznania, których nigdy świadomie nie chciała czuć. Panowie, dotyk twarzy to nie fizyczne uwodzenie. To emocjonalna intymność w najczystszej postaci. Kiedy go opanujesz, przestajesz być tylko mężczyzną, z którym ona rozmawia, i stajesz się mężczyzną, którym ona się czuje. A kiedy kobieta czuje cię w ten sposób, zakochanie przestaje być decyzją. Część 2. Ochronny przewodnik po dolnej części pleców. Jest jeden dotyk, który wielu mężczyzn widziało, niektórzy nawet go użyli, ale niewielu naprawdę go rozumie. Dłoń naturalnie położona na dolnej części pleców. Na pierwszy rzut oka wygląda swobodnie, ale dla kobiety może on wywołać potężną mieszankę bezpieczeństwa, pociągu i cichego magnetyzmu. Dlatego nazywam go ochronnym przewodnikiem. Dolna część pleców to wrażliwy i ważny obszar. To nie tylko fizyczne, to symboliczne. Sygnalizuje kierunek, powstrzymywanie, przywództwo. Kiedy twoja ręka spoczywa tam naturalnie, komunikat jest jasny, nawet bez wypowiadania „mam cię, jesteś bezpieczna, ja prowadzę”. Kobiety są biologicznie zaprogramowane, by reagować na ten rodzaj ugruntowanego poczucia bezpieczeństwa. To instynktowne. Większość mężczyzn zawodzi tutaj, popadając w skrajności, albo zbyt agresywnie, albo zbyt biernie. Ten dotyk idealnie pasuje do środka. Wyobraź sobie, idziecie razem przez zatłoczoną przestrzeń. Delikatnie kładziesz dłoń na jej dolnej części pleców, aby poprowadzić ją do przodu. Nie popychasz, nie chwytasz, po prostu kierujesz. I w tej chwili coś w niej się zmienia. Nie analizuje tego. Jej ciało już to zrozumiało. Spokojne przywództwo. Kobiety chcą czuć się chronione, a nie kontrolowane. Chcą siły, nie tracąc wolności. Dlatego to działa. Nie więzi, wspiera, nie nachodzi, uspokaja. A emocjonalne zapewnienie to jedna z najszybszych bram do głębokiej więzi. Kontekst ma znaczenie. Przejście przez ulicę, wejście do zatłoczonego miejsca, pochylenie się, by powiedzieć coś cicho. To są momenty, w których ten dotyk wydaje się naturalny. Zrozum to. Kobiety nie dają się nabrać na przemowy. Dają się nabrać na chwile, w których twoja obecność cicho przejmuje inicjatywę. I ona to zapamięta. Później, kiedy będzie o tym myśleć, nie będzie powtarzać każdego żartu czy rozmowy. Przypomnij sobie, jak łatwo pozwoliła ci sobą kierować. To uczucie przeradza się w przywiązanie. Część 3. Subtelne muśnięcie dłoni. Każdy mężczyzna wie, jak to jest chcieć trzymać kobietę za rękę. Niewielu wie, jak to zrobić prawidłowo. Tu właśnie pojawia się subtelne muśnięcie. To jedna z najbardziej niedocenianych form dotyku. A gdy jest wykonana prawidłowo, przytłacza jej emocje, a ona nie wie dlaczego. Trzymanie się za ręce to deklaracja, bliskość, zamiar. Ale zanim to nastąpi, lekkie muśnięcie palcami może być o wiele potężniejsze. Dlaczego? Ponieważ oczekiwanie wywołuje więcej emocji niż spełnienie. Kiedy twoje palce lekko muskają jej dłonie, budzisz jej zmysły. Wywołujesz ciekawość. Zachęcasz ją do zastanowienia się, bez słowa. Idziecie obok siebie. Śmiejecie się. Rozmawiacie swobodnie. Zamiast sięgać bezpośrednio po jej dłoń, twoje palce muskają jej dłonie na sekundę, a potem się odsuwają. Później to się powtarza. Naturalnie. Jej umysł może to przegapić. Jej ciało nie. Jej układ nerwowy się budzi. Jej rytm się zmienia. Narasta delikatne napięcie. To napięcie to pociąg. Ten dotyk nie wymusza bliskości. Zasiewa w sobie przekonanie, że bliskość nadchodzi.
a tajemnica dopełnia reszty. Kobiety uwielbiają czuć się wybrane, ale uwielbiają też ciche pytanie: czy on mnie jeszcze dotknie? W tej przestrzeni emocjonalnej narasta pożądanie. To nie wahanie, to świadomość. Jeśli pozostanie blisko, jeśli się nie odsunie, jeśli jej ręka się zatrzyma, masz zielone światło. A kiedy w końcu trzymasz ją za rękę, ona już jest emocjonalnie zaangażowana. Ponieważ więź budowana jest krok po kroku. Pamiętaj o tym. Kobiety nie dają się nabrać na oczywiste gesty. Dają się nabrać na chwilę pomiędzy. Część 4. Intymny dotyk włosów. Jeśli kiedykolwiek byłeś blisko kobiety, znasz tę prawdę. Jest coś niemal hipnotyzującego w dotykaniu jej włosów. Kobiety są z nich dumne, chronią je, postrzegają je jako część swojej tożsamości. Dlatego spokojny, naturalny dotyk tworzy głębszą więź, niż większość mężczyzn zdaje sobie sprawę. Wyobraź sobie, siedzicie razem po długim dniu. Bez pośpiechu, bez presji. Opiera głowę o ciebie. Bez namysłu twoja dłoń powoli przesuwa się po jej włosach. Może zakładasz kosmyk za jej ucho. Może twoje palce wodzą po jej szyi, gdy mówi. Z zewnątrz wygląda to nieistotnie. Dla niej znaczy wszystko. Mówi: jesteś bezpieczny, jesteś chciany. Twoje miejsce tutaj. Dotyk włosów jest głęboko osobisty. Kobiety nie pozwalają tam być byle komu, a w tym wszystkim kryje się coś jeszcze głębszego. W dzieciństwie pocieszenie często wiązało się z delikatnym dotknięciem głowy. To poczucie spokoju i przynależności pozostaje w nas głęboko zakorzenione. Kiedy odtworzysz to uczucie, obudzisz emocjonalne bezpieczeństwo na pierwotnym poziomie. Kluczem jest intencja, nigdy szorstkość, nigdy mechaniczność, nigdy przesada. Płyń z prądem chwili. Później, kiedy za tobą zatęskni, nie będzie pamiętać dokładnych słów. Będzie pamiętać, jak twoja dłoń czuła się w jej włosach. Tak właśnie cicho tworzy się więź emocjonalna. Część 5. Ugruntowująca dłoń na ramieniu. To jeden z najbardziej niezrozumianych dotyków. Źle użyty wydaje się niezręczny lub kontrolujący. Dobrze użyty komunikuje: jestem tutaj, możesz się na mnie oprzeć. Częste błędy? Zbyt mocne ściskanie, zbyt długie trzymanie, łączenie go z lekceważącymi słowami. To natychmiast podważa zaufanie. Poprawna wersja to spokój, opanowanie i wsparcie. Jest zestresowana, zmęczona, zdenerwowana. Delikatnie kładziesz dłoń na jej ramieniu, nie ciężka, nie słaba. I zamiast minimalizować jej emocje, utwierdzasz ją. Mam cię. Jestem tutaj. Kiedy dotyk i słowa idą w parze, dzieje się coś potężnego. Ona się relaksuje. Jej oddech zwalnia. Zaczyna kojarzyć cię ze stabilnością. To nie uwodzenie, to bezpieczeństwo emocjonalne. A bezpieczeństwo emocjonalne to miejsce, w którym pociąg rozwija się naturalnie. Część 6. Zabawne muśnięcie ramionami. Nie każdy dotyk musi być intensywny czy poważny. Czasami najsilniejszy kontakt jest lekki, spontaniczny i zabawny. Zabawne muśnięcie ramionami znajduje się w idealnym punkcie równowagi. Jest wystarczająco subtelne, by czuć się bezpiecznie. Wystarczająco wyraźne, by wywołać chemię. Idziesz, a wasze ramiona delikatnie się dotykają. Żartujesz i szturchasz ją nonszalancko. Twoje ramię muska jej ramię o stół. Bez przeprosin, bez wyjaśnień. To wydaje się proste. To działa, bo nie ma presji. Jeśli istnieje pociąg, jej ciało reaguje. Jej tętno się zmienia. Zauważa twoją bliskość i zaczyna ją ogarniać ciekawość. Czy to było celowe? Ta ciekawość to pociąg, który zaczyna oddychać. Twoja energia ma znaczenie. Zrelaksowany, zabawny, obecny. Ten dotyk komunikuje: lubię być blisko ciebie, ale nie muszę niczego wymuszać. Ta pewność siebie jest magnetyczna. Część 7. Przedłużający się dotyk na pożegnanie. Wreszcie dotyk, który pieczętuje wspomnienie. Pożegnanie. Większość mężczyzn spieszy się z tym momentem, albo całkowicie go unika. Uścisk przetrzymany sekundę dłużej. Dłoń na chwilę przed uwolnieniem. Delikatne ściśnięcie przed cofnięciem się. Ten dotyk mówi jej:
Ta chwila miała znaczenie, a jej umysł będzie to odtwarzał później, bo to, co pozostaje fizycznie, pozostaje emocjonalnie. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, zrozum to. Jeśli jesteś gotowy, by stać się spokojnym, zdyscyplinowanym i niewzruszonym, zasubskrybuj ten kanał. Polub ten film, aby więcej mężczyzn usłyszało to, czego nikt ich nie uczy. I skomentuj. Wybieram siebie, jeśli skończyłeś żebrać o uwagę i jesteś gotowy odzyskać swoją wartość.